Urodziłam się we wrześniu 1946 roku we Wrocławiu. Rodzice, jak wszyscy mieszkańcy Wrocławia w tym okresie, byli tak zwani napływowi. Przyszli do Wrocławia razem z Wojskiem Polskim. Ojciec był oficerem od 1944 roku Wojska Polskiego. Przeszedł cały szlak bojowy z Wojskiem Polskim. Został oswobodzony przez Armię Radziecką w 1944 roku na Wołyniu. Tam przeżył okupację. Ojciec był z Krakowa w ogóle i uciekał na wschód, ale chciał się dostać do Palestyny. Ojciec był aktywnym członkiem organizacji młodzieżowej sionistycznej Akiba i był przygotowany na życie w Palestynie i chciał się do tej Palestyny dostać, więc uciekał na wschód. W Lwowie miał babcie i krewnych do 1941 roku, więc był w Lwowie. Nie chciał do Rosji dalej uciekać, więc starał się do tej Palestyny dostać, ale mówił, że Niemcy na czołgach byli szybsi niż on piechotą. 2 razy go złapali, był w obozie 2 razy, w winnicy w obozie i jeszcze w jakimś 2 razy udało mu się uciec. Ale w 1942 roku już był 3 lata sam uciekający i był bardzo zmęczony tym wszystkim i pomyślał sobie, że jak Pan Bóg chce, żeby naród żydowski został zabity, to on woli umrzeć razem z Żydami niż sam gdzieś pod płotem i postanowił wejść do pierwszego getta, jakie po drodze spotka. To był październik 1942 roku, szczyt właściwie likwidacji gett polskich. Wszedł do getta w Dubnie, to jest koło Równego na Wołyniu. I był taki zmęczony, że przespał, mówi, chyba 48 godzin w jakimś sianie. Jak się obudził, to już nie było mieszkańców getta, bo to były te noce likwidacji. On pozbierał jakąś kurtkę, siekierę, jakieś rzeczy, które wydawały mu się potrzebne do przeżycia, bo widział, że jednak przeżył, więc postanowił dalej przeżywać. I następną noc trochę ludzi zaczęło wracać do getta, tych, co się pochowali przez te 2 noce. I ojciec zorganizował, przepraszam, mogę mówić tyle o moim ojcu? Tak. No, zorganizował małą grupę, bo był organizatorem z tej Akiby, był przyzwyczajony i postanowili uciec gdzieś do lasu. On pierwszy jedną noc uciekł i przygotował jakieś, nie jaskinie, jak się mówi, lepianki, czy jakieś podziemne takie schowki. Te rzeczy tam schował i wrócił po tych ludzi. A z drugiej strony moja mama, która była z tego Dubna, mieszkała tam, pracowała poza Dubnem i poza gettem i na tą noc widocznie ludzie, Polacy wiedzieli, że będzie jakaś akcja, nie puścili jej, żeby wróciła. Ale rano już musiała wrócić do getta i już też swojej rodziny nie znalazła, nikogo więcej nie było. Schowała się w jakiejś chałupie i postanowiła w nocy rzucić się do rzeki, bo już dalej żyć nie chciała. Jak już do tej rzeki podchodziła, to Niemcy z patrolem szli z psami. Ona się psów bardziej bała niż tej własnej śmierci w rzece, więc wskoczyła do jakiejś pierwszej chałupy i to była ta chałupa, gdzie mój ojciec z tą grupą był schowany, żeby w nocy uciec. Więc moja mama dołączyła do tej grupy, uciekli razem do lasu. Nie wiem, ile godzin tam biegli, aż do tego miejsca, gdzie mój ojciec już miał coś przygotowanego. I jak nad ranem tam dobiegli, to moja mama powiedziała, mówię, nie wiem, co jej się stało, ale tak powiedziała, że dzisiaj są moje urodziny. To były naprawdę jej urodziny, to był 10 październik 1942 roku. I mój ojciec jej zapytał, a ile lat ty kończysz? A ona mówi 18. To mój tato ją zapytał, a czego byś sobie życzyła na te urodziny? Mama mówi takim tonem, jakbyśmy stali przed witrynami u Tiffany w Nowym Jorku. To ja mówię, straciłam dzisiaj całą rodzinę, więc życzę sobie narzeczonego. A mój ojciec powiedział, to ja jestem.
I od tego momentu moi rodzice byli razem, przeżyli to miejsce tam, gdzie się chowali. W pobliżu była osada czeskich osadników i oni im pomagali. To był 42, także do lata 44 roku w tych Lepiankach tam przeżyli. I jak ich armia radziecka wyswobodziła, to ojciec nie chciał nadal iść do tej armii radzieckiej. Powstało Wojsko Polskie i zgłosił się do Wojska Polskiego, a mama poszła za armią radziecką jako sanitariuszka czy pomoc, jako cywilny pracownik i spotkali się w Berlinie obydwoje. I wtedy od tego momentu ojciec był już szkołę podoficerską, skończył i został w wojsku. Z tym wojskiem przyszli polskim razem do Wrocławia, bo tam był Dolnośląski Okręg Wojskowy we Wrocławiu. Po wydarzeniach kieleckich mama strasznie chciała wyjechać z Polski, nie chcieli już zostać, ale okazało się, że jest w ciąży już ze mną i bała się przez tą zieloną granicę, nie wiedziała, co ich będzie czekać. Jednak pomyśleli, że Pan Bóg im dał to nowe życie, które ma przyjść na świat, więc się zdecydowali nie uciekać, a później szybko granice były już zamknięte i tak zostali w Polsce. Starali się z tego, co było możliwe, zrobić jak najwięcej. Ojciec pracował cały czas w wojsku. Mama również najpierw pracowała w hebrajskiej szkole jako nauczycielka, ale w 1948 roku zmieniona te szkoły na żydowskie, język hebrajski został zabroniony, więc została zwolniona i pracowała chyba jako buchalter, jakieś kursy skończyła buchalterii i była w kwatermistrzostwie też w wojsku, także obydwoje rodzice związani byli z wojskiem. Mieszkaliśmy w dzielnicy, gdzie wszyscy byli wojskowi, większość przynajmniej ludzi było w wojsku, także wiedziałam, że jestem Żydówką, bo nie chodziłam do kościoła i myślałam, że na tym polega bycie Żydem. To są tacy ludzie, co nie chodzą do kościoła. A poza tym rodzice nie byli religijni absolutnie. Nie mieliśmy świąt może Bożego Narodzenia czy Wielkanocy, ale zawsze miałam choinkę, bo wszyscy mieli choinkę i to bardzo ładne święto jest, znaczy nie święto, ale same dekoracje i choinki. A poza tym był Dziadek Mróz obchodzony z wielką pompą i dzieci dostawały prezenty, więc nie czułam się jakaś pokrzywdzona. Innych świąt nie obchodziliśmy, chyba urodziny u nas się obchodziło w domu. Później jak już byłam w szkole, zresztą nie ukrywaliśmy ani, że jesteśmy Żydami, ani nie udawaliśmy Polaków. Ja się zawsze nazywałam Amalia Schneider, więc nie byłam Basia Kwiatkowski, ani Marysia Kowalski. I miałam kręcone włosy. I było wiadomo, ale to nie był żaden fakt w życiu, żaden argument i żaden... Nie było to żadnym istotnym argumentem w życiu. Później jak już dzieci zaczęły chodzić na religię, a ja na tą religię nie chodziłam, to miałam koleżankę, która starała się misjonować i przychodziła po lekcjach, rodzice pracowali, więc byłam sama w domu i opowiadała mi, co ksiądz mówił na religii i zadawała mi te same rysunki do robienia i mi wciąż opowiadała, że moi krewni wyszli z Egiptu i szli przez pustynię i moi krewni kogoś tam ukrzyżowali i moi krewni, wciąż było o tych moich krewnych. No i to mnie w końcu zaintrygowało, bo wiedziałam, że my nie mamy żadnych krewnych. I mówię do mamy, co ty mi mówiłaś, że my nie mamy krewnych, a tu Kryśka Babra mi opowiada, że nasi krewni nie tylko, że są, ale ich jest bardzo dużo i jeszcze na wakacje do Egiptu jeżdżą i po pustyni spacerują. Co to za historia? No i mama mi wytłumaczyła wtedy, że my należymy do innego narodu i on ma inną historię trochę niż naród polski, ale te narody się spotkały.
I jesteśmy teraz w Polsce i mamy trochę inne zwyczaje. Wtedy mi troszkę więcej opowiedziała, czym się Żydzi różnią od Polaków, ale to było ciekawe. Uważałam, że to jest coś dodatkowego w moim życiu. Bo we Wrocławiu były szkoły Była szkoła żydowskie. żydowska, ale mój ojciec był oficerem Wojska Polskiego i wszelkie kontakty z zagranicznymi instytucjami i organizacjami i w ogóle kontakty zagraniczne były zabronione. Znaczy one były zagraniczne w sensie, że były... Sponsorowane przez rząd rząd. amerykański. To nie było nic chyba gorszego niż dla Wojska Polskiego mieć kontakt z amerykańskim wywiadem, chociaż o to zostali później oficerowie polscy oskarżeni w 1967 roku, jak była wojna izraelsko-arabska. Także moje życie przebiegało równolegle do życia moich koleżanek szkolnych i dzieci sąsiadów. Moja siostra urodziła się w 1952 roku, była 6 lat młodsza. Jeździliśmy na kolonie wojskowe, wszystkie dzieci były podobne. Nie widziałam różnic oprócz jakiegoś dodatku, że mama była skądinąd, że przyjeżdżali jakiś ludzie, repatrianci z Rosji, jak przyjechali, to mama znalazła jakichś znajomych i jedna pani z jej miasteczka, z tego Dubna na Wołyniu, też mieszkała we Wrocławiu, więc jak te panie się spotykały, ona miała syna troszkę młodszego ode mnie, to te panie płakały, a myśmy się bawili, nie słuchając tych historii, co oni opowiadali, albo słuchając, siedząc pod stołem. To takie było dzieciństwo. Maturę zdałam, chodziłam od 1. klasy do 11 do matury w tej samej szkole. Ojciec był nawet w komitecie rodzicielskim, chyba uczyłam się dobrze. Chciałam pójść na fizykę jądrową, ale Wydział Fizyki Jądrowej był w Krakowie i ojciec nie chciał rozbijać rodziny. Powiedział, że mieszkamy w uniwersyteckim mieście, więc mogę sobie znaleźć inny fakultet. Wybrałam architekturę. Były egzaminy konkursowe na tą architekturę. Najpierw trzeba było tydzień z rysunków zdawać egzamin i kto przeszedł przez to sitko egzaminacyjne, to dopiero normalne politechniczne egzaminy wstępne zdawał. Zostałam przyjęta. 5 lat studiowałam na tym Wydziale Architektury. Od 3. roku miałam stypendium naukowe i podpisany kontrakt z Politechniką na pozostanie po studiach jako asystentka w Katedrze Budownictwa Użyteczności Publicznej. Przyszedł 1967 rok, ojca zwolnili z pracy, matkę zwolnili w 1968 roku. Mój dyplom był w 1969 roku i matura mojej siostry. Ojciec nie chciał, żebyśmy wyjeżdżali wcześniej, niż my skończymy jakiś etap nauki, czyli ja studia, a siostra maturę. I w 1969, zdaje się, bo już nie pamiętam kiedy, Gomułka ogłosił, że te wyjazdy zostaną zatrzymane. Więc załatwiłam przedterminowy dyplom. Znaczy dyplom oddawało się wcześniej i tak, ale załatwiłam przeddyplomowy egzamin. Moja siostra zdała maturę i złożyliśmy wtedy papiery na wyjazd. Ja zdałam mój dyplom i jak zdałam ten dyplom, to ta komisja bardzo długo nie wychodziła z tego pokoju i ja już się denerwowałam, chociaż wiedziałam, że zdałam dobrze, bo był dialog, ale nikt nie wychodził z tego pomieszczenia, aż w końcu jakiś adiunkt wyszedł i powiedział, że komisja siedzi i się wszyscy wstydzą mnie zawołać, więc on wyszedł na zewnątrz, bo on musi mi powiedzieć, że zdałam z notą bardzo dobry, ale nie mogą ze mną kontynuować kontraktu, jaki zawarli, bo jako Żydówka muszę zrozumieć, że nie mogę uczyć młodzieży polskiej. No to był naprawdę taki pierwszy szok mój osobisty. I wtedy
przyszłam do domu, to siedliśmy razem i zobaczyliśmy, że nie ma przyszłości dla nas. Rodzice byli zwolnieni z pracy, której oddali 25 lat. Ja nie mam przyszłości w zawodzie, jako naukowiec chciałam pracować. I we wrześniu 1969 roku został stłumiona Wiosna Praska przy pomocy również z udziałem Wojska Polskiego. Także wszystkie ideały, jakie jeszcze mogły być w naszych sercach, straciły ważność i wtedy złożyliśmy papiery na wyjazd z Polski. Czekaliśmy chyba 2 miesiące i dostaliśmy odmowę. I to był drugi szok mojego życia, bo zawisłam nagle w powietrzu i poczułam osobiście też ten system, że ma ktoś prawo decydować wbrew mojej woli. Wszyscy koledzy i koleżanki mieli nakaz pracy. Nie było wolnego rynku w pracy w Polsce. Ja musiałam, żeby dostać zezwolenie, znaczy, żeby móc złożyć te papiery na wyjazd, musieliśmy wypełnić 1000 formularzy i między innymi ja musiałam spłacić studia. To się okazało, że ten pomysł mojego ojca, żeby zakończyć system nauki, nie był taki mądry, bo musiałam spłacić te studia. Rodzice nie mieli takich sum, 150 000, zdaje się, złotych to wynosiło wtedy, a zarabiali 3. Więc musieli się zapożyczyć, te pieniądze spłaciliśmy i teraz byłam spłacona za studia bez nakazu pracy, bez możliwości znalezienia pracy. To nie było sympatyczne. No ale jakoś po pukaniu do różnych drzwi i byłam lubiana na studiach, więc przyjęto mnie do nowo powstałego zakładu studyjno-projektowego przy Politechnice, który w tym momencie został założony, więc był nowy dyrektor i jakoś on był partyjny, ale się nie bał. I dlatego on mógł mnie przyjąć do pracy. I tak co pół roku składaliśmy te podania na nowo, aż mi w końcu w Warszawie ktoś powiedział, że ponieważ ojciec był obydwoje rodzice pracowali w wojsku, to muszą przejść kwarantannę, żeby zapomnieć tak zwane tajemnice państwowe. To jak się tego dowiedziałam, to postanowiłam wziąć mój życiorys do mojej ręki i nie być już córką przypisaną do rodziny, tylko osobną rodzinę. Wyszłam za mąż, za kolegę, który też bardzo chciał z Polski wyjechać, może nawet bardziej niż ja. I złożyliśmy wtedy podanie już osobno, już miałam inną tożsamość, inne nazwisko. Już nie byłam córka oficera, tylko nie było komputeryzacji wtedy, jeszcze byłam ktoś inny. Ale też dostaliśmy odmowę, więc się rozwiodłam i jeszcze raz złożyłam podanie już sama i dostałam wtedy zezwolenie na wyjazd z Polski. To był 71 rok i wyjechałam wtedy sama. Rodzice 1,5 roku później, już Gierek doszedł do władzy i został ojciec wezwany na komendę i milicji obywatelskiej i zapytano go, że nie chciałby się połączyć z rodziną. On mówi, że jak najbardziej. I dostał wtedy też, rodzice dostali zezwolenie. Ja w międzyczasie mieszkałam już we Frankfurcie. Wyjechałam z Polski do Wiednia, z Wiednia do Rzymu. Nie chciałam jechać prosto do Izraela, bo rodzice byli już szykanowani wystarczająco, więc się bałam, że jak ja jeszcze pojadę do Izraela, to będą mieli jeszcze więcej kłopotów. Do Ameryki ta organizacja Hayas nami się opiekowała. Dostałam wizę chyba do Ameryki jako jedna z pierwszych, która była w tej grupie, bo byłam z wyższym wykształceniem i samotna kobieta, ale uświadomiłam sobie, jak daleko to jest. Już byłam na zachodzie, znałam stosunki i myślałam, że będzie to trwało wiele lat, zanim zdążę z mojej pensji, którą kiedyś dostanę, zaoszczędzić na bilet samolotowy do Europy,
żeby się spotkać z rodzicami. I postanowiłam, że ja z tej Europy nie wyjadę. I znalazłam jednego pana we Frankfurcie, który był budowniczy, miał firmę budowlaną. Jemu jedna rodzina polska uratowała życie i ja tą rodzinę znałam. Jak się powołałam na tą rodzinę, to on mi przysłał bilet do Rzymu i dał mi możliwość pracy, więc ja przyjechałam do Frankfurtu. Ja niemieckiego uczyłam się w szkole. To był jedyny język oprócz rosyjskiego oczywiście, który znałam. I przyjechałam w niedzielę chyba do Frankfurtu i w poniedziałek już byłam w pracy, więc nie przechodziłam żadnych z tej strony szoków, czy kwarantan, czy bycia w obozie, czy... Poczułam się od razu wolnym człowiekiem. Za moją pierwszą pensję mogłam wynająć mieszkanie i wpłacić zadatek na jakieś pierwsze meble, więc od tego momentu stałam na własnych nogach. Jak rodzice wyjechali, to mogłam do nich przyjechać do Wiednia, z nimi się spotkać i kupić im telewizor i oni pojechali do Izraela. Także rodzice mieszkali w Izraelu. Ja myślałam, że jeszcze troszkę popracuję w tym Frankfurcie, zarobię, zobaczę coś, bo wyjechałam z Polski, nie widząc świata, ale wybuchła wtedy w Izraelu wojna Jom Kipurowa i była wielka depresja. I mama znowu desperacyjnie powiedziała, no niech jeden zostanie w Europie z rodziny, może przeżyje, bo co z nami będzie, nie wiadomo. I w międzyczasie poznałam mojego przyszłego męża, jak to w życiu bywa. Wyszłam za mąż, miałam dzieci, pracowałam i to prowizorium trwało 40 lat. 40 lat mieszkałam w Monachium. Pracowałam jako architekt. Na budowie już nie pracowałam, bo we Frankfurcie pracowałam jako architekt. Projektowałam i chodziłam na budowę normalne, ale jak mój mąż był z Monachium, przeprowadziłam się do Monachium w 1973 roku, to był rok po olimpiadzie. I Monachium było zabudowane na następne 20 lat. Było chyba 10 000 bezrobotnych architektów niemieckich w tym czasie. Więc uczyłam się życia zachodniego bardzo szybko. Więc zaczęłam pracować w mniejszej skali, robić projekty designerskie, graficzne, stoiska targowe. No nie na budowie, tylko w mniejszej skali pracowałam. Mój mąż był... ale to już nie jest polska historia. Ale proszę mówić, to dla nas jest ważna całość tej historii pani życia. Także też ten okres, no już po emigracji, jak najbardziej. Mój mąż był, nie wiem po polsku się mówi, kupcem? Handlowcem. Handlowcem? Mhm. Dobrze, handlowcem, a ja byłam designerem. Tworzyliśmy razem produkty, które on później ofiarował na rynku, sprzedawał, pakował, wysyłał. Ja jego związałam z Cepelią w Polsce. Sprowadzał produkty najpierw gotowe z Polski, później je projektowaliśmy na rynek niemiecki. Potem się rozwinęliśmy na rynek, zaczęliśmy te produkty we Włoszech produkować, a później na Dalekim Wschodzie i tak się firma bardzo ładnie rozwinęła. Ale mieliśmy 2 dzieci, córkę i syna, urodzonych w Niemczech już. Mój mąż nie był Żydem, co też nie odgrywało w życiu żadnej roli. Był bardzo proizraelski. To był ten okres jeszcze, że Izrael był pozytywnie widziany wśród młodzieży europejskiej. Był takim wielkim obozem harcerskim. Chodziło się w krótkich spodenkach cały rok i można się było 3/4 roku kąpać w morzu, więc była taka atmosfera przyjemna. Moi rodzice trochę może bardzo rozpaczali, że ja zostałam w Niemczech, a nie przyjechałam do Izraela. No ale przyjeżdżali do nas 2 razy w roku, a ja jeździłam z dziećmi też. Nie, ja jeździłam z dziećmi 2 razy w roku, oni raz w roku przyjeżdżali do nas. Ale w końcu ten stres tej pracy i tych wszystkiego razem
doprowadził do rozpadku rodziny. Jak mąż i dzieci wyszli z domu, a ten dom też poszedł, to ja wyjechałam z Niemiec do Izraela. Mieszkam od 2011 roku w Izraelu. W międzyczasie zdążyłam jeszcze zrobić ten doktorat, bo to chciałam nadrobić wszystkie zaległości, które w życiu czego w życiu nie zrobiłam. Jedną z nich była właśnie ta praca naukowa, do której nie miałam szansy podczas życia zawodowego, ale jak już nie miałam męża i dzieci i mogłam robić to, co ja naprawdę chcę, to zrobiłam na Politechnice w Monachium doktorat z historii architektury na tematy architektury żydowskiej. Podstawą była architektura orientalizująca na wrocławskim cmentarzu żydowskim. To połączyłam moje miejsce urodzenia, moją znajomość języka niemieckiego i niemieckiej historii miasta Breslau i moją architekturę i moje żydostwo w tej pracy. No właśnie, ale czy dorastając we Wrocławiu pani bywała na tym cmentarzu? Czy pani... Nie, ten cmentarz był zamknięty, zarośnięty i niedostępny dla publiczności, aż Willy Brandt przyjechał odwiedzić Ferdynanda Lassala, który był twórcą socjaldemokracji niemieckiej. I wtedy się we Wrocławiu ludzie zorientowali, że mają taki obiekt bardzo historyczny i zaczęto ten cmentarz troszkę cywilizować. I doktor Łagiewski, który jest dzisiaj kierownikiem Muzeum Miasta Wrocławia, zaopiekował się tym cmentarzem prawie osobiście. I dzisiaj on jest filialą Muzeum Sztuki Sepulkralnej. Bo też się pytam w tym sensie, czy pani miała świadomość, no jeśli chodzi o taki charakter Wrocławia i też tego, no, że pani żyje gdzieś tutaj też w miejscu Po niemieckim. No, po niemieckim, gdzie też, no, czy te ślady jakichś Żydów niemieckich, czy to do pani... Nie, że to było gdzieś... miasto po niemieckie, Tak. to było ewidentne. Przede wszystkim to było inne miasto. Ja nie widziałam innych miast, ja się tam urodziłam. To miasto było totalnie, chyba 80% substancji budowlanej miasta było zniszczone. Myśmy w takiej małej oazie mieszkali, gdzie 4 ulice miały ciągłą zabudowę i tam był ten sztab wojskowy. A wszystkie drogi, jakie musieliśmy pokonać, to były wśród ciągów gruzów. Te gruzy były moje Alpy i Apeniny i wszędzie były jakieś schowki i wszędzie chłopcy bawili się w podziemnych piwnicach, wynosząc jakieś niemieckie pozostałości, co tam były. Niektóre piwnice były w wodzie. To było niesamowite dzieciństwo pod względem krajobrazu i pobudzające fantazję dziecka. Oczywiście jako dziewczynka to bałam się może bardziej tam wchodzić, ale to wszystko było obrazem takim do 60 lat chyba. W 60 latach jeździły ciuchcie po mieście zbierające cegły na odbudowę Warszawy. A o żydowskości i oczywiście mieszkaliśmy w budynku po niemieckim. Na skrzynkach pocztowych pisało briefy i przy dzwonku też jakieś napisy, wszystko było po niemieckie, meble mieliśmy po niemieckie, wszystko co mieliśmy było po niemieckie. To wiedziałam, ale o żydostwie niemieckim nic nie wiedziałam wtedy. Myślę, rodzice też nie wiedzieli. A czy rodzice, czy kiedykolwiek, no bo to, pani ojciec przed wojną... Z Krakowa był? Tak, ale był, pani mówi, zaangażowany w ruch sionistyczny. Tak. Wspomina pani, że on po wojnie zmienił jakby też, osiedlając się we Wrocławiu, zmienił jakby swoje poglądy. Czy temat emigracji, znaczy nie wiem, to jest pytanie, czy zmienił, czy temat emigracji do tego 68 roku i konsekwencji się pojawiał u pani w domu? Nie pojawiał się, bo inaczej byłby może w 57 roku jakiś część jego kolegów zwolniła się z wojska,
żeby móc wyjechać do Izraela. Oni co prawda też dostali odmowę i nie wyjechali, ale już nie byli oficerami, a ojciec jednak tego nie zrobił. Ja myślę, jak on się już zdecydował zostać, to został. Co w głębi duszy miał, to wtedy nie zdawałam sobie sprawy. Mój ojciec napisał książki ze swojego życia i z życia rodziny przed wojną i o tej Akibie i o swojej rodzinie jako takiej przykładowej jednostce żydowskiego społeczeństwa w międzywojennej Polsce i z czasów okupacji napisał książkę. Te obie książki są w bibliotece tutaj w Polin. I trzecią książkę napisał z okresu właśnie powojennego we Wrocławiu, która się kończy wyjazdem do Izraela. Chyba ostatni kapitel tej książki jest w Słowie Żydowskim, które wyszło w marcu mojego ojca. To swoje wspomnienia przedwojenne nazwał Młodzieńcze lata, z okresu okupacji jak ścigane zwierzę, a okres w Polsce Ludowej nazwał Stracone lata. Więc chyba miał dyskrepancję i żal, że został w tej Polsce. A jak się właśnie rodzice nazywali, jakby pani powiedziała? Ojciec nazywał się Artur Schneider, a mama Bracha Brent z domu. W Polsce się nazywała Bronisława Schneider. Po polsku. Obydwoje rodzice zostali sierotami po Holokauście, po Shoah, nie mieli żadnych krewnych. Mama miała w Izraelu 2 kuzynów, bo jej babcia w 30 którymś roku wyjechała do Palestyny i dzięki temu, że miała babcię w Izraelu, to rodzice wysyłali od czasu do czasu zdjęcia do babci i przez to, jak rodzice moi przyjechali do Izraela, to przynajmniej parę zdjęć mama dostała przedwojennych swojej rodziny. Ojciec z kolei, ta jego kwuca, czyli jego drużyna z Akiby, w 1939 roku pojechała na Hachszara do Palestyny. On nie mógł, bo jego ojciec umarł w 1933 roku, on był najstarszym synem, więc musiał matce w czasie wakacji pomagać, zarabiać jakieś pieniądze, coś. I nie wyjechał. I ta wybuchła wojna i cała jego grupa, jego kolegów i koleżanek została w Palestynie, nie wrócili już do Polski. Także jak on przyjechał w 1972 roku, to wszyscy przyszli do Hajfy, do portu, żeby jego przywitać. Także jak moi rodzice przyjechali do Palestyny, to wrócili do swojej, znaczy ojciec wrócił do tej Akiby przedwojennej i mama miała też wreszcie towarzystwo na swoim. Wrócili nie tylko do jakiegoś Izraela, którego nie znali, ale wrócili od razu do tego sionizmu, do żydostwa. Moja mama była nauczycielką hebrajskiego, więc język znała. Ojciec też znał, więc dla moich rodziców te lata w Izraelu to było nowonarodzenie. Wszystko było ciężkie, bo jest życie tam zupełnie nieeuropejskie, jest klimat bardzo trudny, mentalność zupełnie inna, ale mieli towarzystwo, co jest, jak się nie ma rodziny, to jednak bardzo ważne. Tak jak dla nas, tych marcowych emigrantów, nasz Reunion 68 jest taką bazą oparcia psychicznego, tak moi rodzice to też dostali w Hajwie. Bo no właśnie ten reunion, czy dla pani reunion to było poznanie pewnego środowiska, czy to jest tak, że pani znała część tych ludzi już z Wrocławia? Nie, ja nie znałam nikogo z tego środowiska, nikogo. W ogóle miałam 3 koleżanki Żydówki, ale one od razu wyjechały w 1968 roku do Szwecji, do Danii, jedna do Izraela. I one też, jedna moja koleżanka była też architektem i ona mi ze Szwecji już pisała, tutaj nie przyjeżdżaj, bo język jest taki sam międzynarodowy jak polski, a pracy dla architektów akurat nie ma. Dlatego też jeszcze do tych Niemiec się też zdecydowałam pojechać, bo dostałam pracę. A ze środowiska tego nikogo więcej nie znałam i jak dostałam zaproszenie czy informację, ktoś kogoś zawsze znał i wiedział, że
powstaje pierwszy zlot tych Żydów polskich w Aszkelonie w Izraelu, to pojechałam i od tego momentu zabrałam jeszcze moje dzieci ze sobą. I moje dzieci, dla których ja byłam takim kolorowym ptakiem, bo ja w tych Niemczech to byłam zupełnie inna od tych Niemców. To znaczy, ja gestykulowałam, jak mówiłam, ja dotykałam ludzi, o jak ty ślicznie wyglądasz dzisiaj, o jaką masz bluzeczkę, miałam gesty. Zapraszałam ludzi, bo nie miałam też naturalnego towarzystwa. Zapraszałam, jak już dzieci chodziły do przedszkola, to zaczęłam zapraszać rodziców, ich kolegów czy koleżanek z przedszkola, żeby kogoś poznać. Więc ci ludzie przychodzili chętnie, ale siedzieli cały czas w napięciu i czekali na końcu tego zaproszenia, co ja od nich zechcę. Pożyczkę albo nie wiem, czegoś się tam bali i chyba nikt mnie nigdy nie zaprosił z powrotem. Więc tylko myśmy mieszkali w domu i pracowali we własnej firmie, także nie miałam nawet towarzystwa z pracy, żadnych kolegów. Mój mąż był szef, a ja byłam designer, to nie mieliśmy z pracy towarzystwa. To ja byłam właściwie cały czas też taka sama, dosyć samotna i sama, nie samotna, ale sama. Więc jak pojechałam i ja i te moje dzieci zobaczyliśmy, że jest taka cała kolonia takich ptaków kolorowych, co machają rękami, rzucają się sobie na szyję, że te dzieci są razem z dziećmi, a rodzice z rodzicami, śpiewają jakieś piosenki, nawet rock'n'rolla tańczą, no to moje dzieci się bardzo tym też zachwyciły. I wreszcie zrozumiały, że ja też gdzieś należę, a nie jestem jakiś wypadek z historii. I nawiązaliśmy piękne kontakty, bym powiedziała, i dla mnie to było duże oparcie psychiczne. I oprócz życia takiego codziennego miałam życie od święta. Spotkania z nowymi, starymi kolegami, mogliśmy mówić po polsku. Bo to jest bardzo ciekawe, o czym Pani mówi, to znaczy znaczenie tych spotkań, tego reunionu dla generacji Państwa dzieci. My byliśmy teraz, nie wiem, czy Pani była w zeszłym roku w Nacharii. Byłam. Była Pani, no Tak. ja też byłem. Ja wiem, bo Pan nagrywał, bo mi powiedziała Rima Wołyńska. Tak. No było nas za mało i byliśmy za krótko, ale wtedy, no właśnie to już był reunion, na którym już dzieci dawno nie były, już nie było. Wnuki zaczęły niestety przychodzić, chyba tylko te izraelskie oczywiście, wnuki przyjeżdżały w niedzielę. Ale już tej generacji dzieci nie było i Pani dzieci, jak one się odnosiły, czy odnoszą i do dziedzictwa żydowskiego, i do dziedzictwa polskiego, tak? Dziedzictwa, skąd ich mama dla nich. Pani mówi, że Pani jest kolorowym ptakiem. Czy była kolorowym ptakiem? One oczywiście wiedziały, że jestem z Polski i oczywiście moi rodzice byli w Izraelu. Oni wiedzieli, że są Żydami, nie chodzili na religię w szkole. Ale moje dzieci chodziły do jakiejś takiej, w naszej dzielnicy była prywatna szkoła, prywatna, państwowo uznana szkoła, jakiegoś religijna. To była szkoła wczesnochrześcijańska jakaś. I dla nich Żydzi to był ta sekta, ja bym to powiedziała, religijna, albo odłam chrześcijaństwa, katolicyzmu. Tak, oni papieża uważali. Była wczesnochrześcijańska, także na przykład święta Bożego Narodzenia obchodziła cała ta gmina razem, rodzice gotowali, nauczyciele gotowali codziennie dla tych dzieci i jak moje dzieci były Żydami, to były właściwie na piedestale w tej szkole, bo byli jeszcze oryginalnymi Żydami, a oni już byli Żydami, którzy chrzest przyjęli, ale nie mieli stopni z religii. Moje dzieci do Izraela jeździliśmy, wiedzieli, że jestem z Polski, bo z rodzicami rozmawiałam po polsku i przyjeżdżali przez nas dom różni ludzie z różnych kierunków, albo z Polski na zachód, albo moich kolegów różnych już z zachodu. Ze Szwecji miałam dużo kolegów. Także, że są różne kraje, różne języki. Ja skąd inną pochodzę, zresztą słyszały moją wymowę niemiecką, która nie była perfekt.
to wiedziały. Jak już powiedziałam, ucieszyły się, jak zobaczyły, że jest cała grupa taka. A Polska to była dla nich, jak ja im zwracałam na coś uwagę, to mówili zawsze, ja wiem, u was w Polsce to było inaczej. U was było lepiej, albo u was było inaczej. Dzieci słuchały rodziców, albo odrabiały lekcje zaraz po szkole. Także ta Polska była takim jakimś elementem była, ale pobłażliwie traktowana. Ale ten reunion... To była fascynacja i moja córka, jak zobaczyła ojców chodzących z dziećmi na barana, ona uwielbiała moich rodziców, moje dzieci uwielbiały moich rodziców. Mój ojciec opowiadał bajki, samowymyślone, miał taki świat malutkich hobbitów, krasnoludków, które najpierw mi opowiadał, bo ja miałam nietolerancję laktozy, o której się wtedy nic nie wiedziało. Więc po każdym posiłku zwracałam wszystko, co mama ledwo w sklepie dostała po godzinnym staniu w kolejkach. To mnie zabawiając tymi bajkami jakoś odwracał moją uwagę od jedzenia. Albo w ogóle chciałam do stołu przyjść, tylko jak on mi te bajki opowiadał. I później te same bajki on opowiadał moim dzieciom po niemiecku. Potem te same bajki opowiadał dzieciom mojej siostry po hebrajsku. A teraz ja muszę dzieciom mojej córki opowiadać te same bajki, bo ona im opowiedziała, że dziadek jej opowiadał takie bajki, to ja muszę te same bajki moim wnukom po angielsku opowiadać. Także moje dzieci uwielbiały moich rodziców i wszystko, co z Izraelem się działo. Ale pewnego razu moja córka jest starsza i dużo, jak to dziewczynka bardziej rozwinięta była jako dziecko od swojego brata. Przyszła raz do mnie, objęła mnie tak z tyłu, ona była dosyć dramatyczna i mówi, chyba 7 lat miała, mama, to musi być okropne dla matki, takie przeżycie, to musi być tragedia. Ja mówię, Nikuś, co się stało? No ten twój syn. Ja mówię, no co on znowu dzisiaj zrobił, bo on wciąż coś robił, co jej na nerwach grało. Ja mówię, wiesz, to jest chłopczyk, on jest troszkę młodszy, on się inaczej rozwija, co on dzisiaj znowu nabroił? Ona mówi, ty sobie nie wyobrażasz. Ja go biorę na stronę i mówię tak, Patryk, czy ty wiesz, że my jesteśmy pół Żydzi, a pół Niemcy? A ten idiota, twój syn, mówi, tak, wiem. Mówię, jak my możemy być pół Żydzi i pół Niemcy, jak ty jesteś Żydówka? Jak ty jesteś Żydówka, to my jesteśmy Żydzi. Ale ten głupek, twój syn, powiedział, wiem. To ja mu mówię tak, wiesz co, Patryk, ja ci oddam moją połowę niemieckości, a ty mi oddasz twoją połowę żydowskości. I ty będziesz cały Niemiec, a ja będę cała Żydówka. I ten idiota się skończył. I moje dzieci tak rosły. Mój syn chciał skórzane spodenki i interesował go Bayern München i jakieś piwo bawarskie i wszędzie jak widział auto Peugeot, to też krzyczał, że to jest Löwenbräu, bo tam był lew z przodu. A moja córka, jak miała w szkole pierwszą lekturę w klasie przedstawić, to był Janusz Korczak i Król Maciuś I po pierwszym Aszkelonie jej mąż miał być tylko Żydem i konsekwentnie tak rosły i tak założyły swoje rodziny. Moja córka wyjechała, jak miała 23 lata, to poznała w Aszkelonie chłopca, syna innych rodziców z Polski, z Nowego Jorku i pojechała do Ameryki. Co prawda ten związek się rozpadł, ale poznała tam Izraelczyka, wyszła za mąż i mieszka w Ameryce i prowadzi żydowskie życie. Całuje mezuzę, jak wchodzi do domu. Nie jest religijna historycznie, ale dzieci chodziły do żydowskiego przedszkola, żeby poznać podstawy, bo ona im też nie mogła za dużo dać, a w przedszkolu wszystkie dzieci jak razem trzymały rączki i się modliły, to było wzruszające. Myślę, że moja mama w niebie to jest szczęśliwa. Ale to był Izraelczyk, czy, że Izraelczyk, tak powiem, Izraelczyk nie polski. Nie polski. Teraz już nie, ale żyła 3 lata w takim środowisku polskim. Moja córka jest designer, fashion designer
I w Nowym Jorku to się nazywa Szmaten Biznes. Pracowała w Szmaten Biznes. I szefowa jej nie wiedziała, że ona jest Żydówką i miała jakąś klientkę i mówiła raz przez telefon, ja ci zaraz moją szyksę przyślę, to ona ci przyniesie to, co jest gotowe. I wtedy moja córka się oburzyła i powiedziała, że jest tak samo Żydówką jak ona, nie żadną szyksą. Ale A proszę powiedzieć, pani wyjeżdża do Izraela i to dla pani jest, jakie jest znaczenie, jakby co spowodowało, oprócz, jak rozumiem, okoliczności rodzinnych, jakby jakie jest znaczenie dla pani, dlaczego pani wyjechała właściwie? Czy to uważam, była... że ponieważ załatwiałam wszystko, czego w życiu nie zdążyłam załatwić, to był jeden z tych elementów mojego założenia mojego życia. I uważam to jako koronację mojego życia, ten wyjazd do Izraela, to moją właściwą emigrację. Tamten wyjazd z Polski nie był stuprocentowo dobrowolny, on był sprowokowany. Nie powiem wymuszony, bo ja mogłabym powiedzieć, nie, ja nie wyjadę, ale on był sprowokowany i byłam doprowadzona do takiej sytuacji, że nie pozostawało mi dużo szans na pozostanie w Polsce, żeby być wolnym człowiekiem, a jednak na Zachodzie mogłam zrealizować większość moich planów. A robiąc też doktorat na temat żydowski i poznając życiorysy, ja robiłam doktorat o wybitnych osobach, niby z architektury, znaczy nie niby, on był z historii architektury. Ja wybrałam specjalne grobowce na tym cmentarzu, żeby je architektonicznie analizować, ale zajęłam się również historią tych osób, które leżały pod tymi kamieniami, które zadały architektom zadanie zrobienia tych elementów. To były mauzolea, przepiękne obiekty architektoniczne. I studiując życiorys tych Gründerzeit-Generation, jak to się mówi, tego okresu, jak Żydzi dostali prawa obywatelskie i jaki potencjał to w nich wzbudziło i jak szybko zrobili kariery we wszystkich dziedzinach życia ekonomicznego i naukowego. W państwie pruskim i później w Cesarstwie Niemieckim i w okresie międzywojennym, a jednocześnie nie zatracili swojego żydostwa. Byli wybitnymi osobistościami w mieście i w gminie żydowskiej i Hewra Kadisza. To weszłam w to żydostwo z tej strony bardzo i zobaczyłam, że dla mnie to tak samo będzie ważne, żeby uzupełnić moją osobowość. Ja miałam właściwie, mówię zawsze teraz, że miałam 3 życia. Pierwsze było moje polskie życie, potem było moje niemieckie życie, a teraz jest moje izraelskie życie. Bo za każdym razem zaczynam od początku. Uczę się języka, wchodzę w system mentalności, poznaję zwyczaje, wszystko od nowa. Mam nadzieję, że to mnie utrzyma młodą jeszcze parę lat. No tak, ale Bo jeśli... chodzę do przedszkola teraz, znaczy uczę się języka, wszystko od nowa zaczynam. No właśnie, ale to jest taka różnica, mówi pani o 3 życiach, ale te pierwsze życie to było życie, w które pani w sensie kulturowym, społecznym tak, wyrastała. Absolutnie to jest byłam częścią tego społeczeństwa, tak. Ale też jakby w sposób naturalny, tak? Tak. To jest ta różnica Oczywiście. tych drugich żyć, które pani się musi jakby świadomie uczyć, tak? Tak. Ale to jest wyzwanie też. A co dla pani było najtrudniejsze w tej samej emigracji, czy w adaptacji w nowych warunkach? Na początku jest ciekawość. Potem przychodzi trochę samotność. Bycie młodym to jest wielki plus, więc nie miałam żadnych strachów. I wiedziałam, że ludzie to już przede mną robili, więc ja sobie też poradzę. Miałam
Przekonałam się zdolność do języków, nauczyłam się ich 5 czy 6. Ale nie rozumiałam na przykład jeszcze jak byłam w Rzymie i pod opieką Hajasu pół roku byłam i co miesiąc dostawaliśmy $100 przeliczone na liry włoskie i to był okres jeszcze jak się szło do banku, do okienka i te pieniądze leżały tam w kubkach. I on mi tam odliczał te banknoty, a ja ten kasjer, a ja mówię, daj mi jeszcze ze 2. Ja nie rozumiałam, co to jest pieniądz, jaką ma wartość, dlaczego one tam leżą. W Polsce wszystko jakoś się prawie odbywało bez pieniędzy, nie płaciło się czynszu za mieszkanie, przynajmniej u nas w wojsku mieliśmy wojskowe mieszkania. Pieniądz nie odgrywał żadnej roli w życiu. Rodzice mieli pensję, może myśmy mieli kieszonkowe, ale później już dawałam korepetycje, to miałam jakieś pieniądze, ale to było wszystko takie na coś ekstra. A na życie to chyba samo napłynęło, tak mi się wydawało. A to nagle musiałam płacić za różne rzeczy. Funkcje banków, ubezpieczalni, to musiałam się tego uczyć. I że ludzie są nieufni, się uczyłam, i że ludzie mogą powiedzieć coś innego, a myśleć co innego. Ja się tego musiałam na Zachodzie uczyć. Wyrastałam w takim świecie bezpośrednim, bym powiedziała prawdziwym, tak to uważam. Nie baliśmy się w nocy, jako dziewczynki odprowadzałyśmy się koleżanki jedna drugą do domu, ale potem ta druga tą z powrotem i tak z 5 razy robiłyśmy drogę przez jakiś park, to nam na myśl nie przyszło, że można się bać, że coś się stanie. A na Zachodzie już zaczęło się trochę bać, po nocy po parkach się nie chodzi. A czy utrzymywała Pani kontakty z jakimiś przyjaciółmi, którzy zostali w Polsce? Jedna koleżanka tylko ze mną kontakt utrzymywała. Jedna. Czyli Pani wyjeżdżała do Wiednia? Ja wyjeżdżałam stosunkowo późno, więc tych parę żydowskich koleżanek już nie było ich. Tak to dzisiaj widzę. Wtedy jakoś tak byliśmy zaabsorbowani, ja szczególnie te ostatnie 2 lata, które nie dostałam pozwolenia i wciąż się starałam o ten wyjazd i za każdym razem zmieniałam pracę, bo nie chciałam tych formularzy pokazywać żadnemu szefowi. To wolałam pisać, że nie mam pracy. To było okropne i tego naprawdę nie lubię wspominać. Ale, bo mnie też pytano, czy mnie odprowadzano gdzieś na dworzec, to ja nie miałam takich kolegów, którzy mnie odprowadzali. I myślę dzisiaj, że jak skończyliśmy studia, to ludzie się rozjechali do różnych miast, bo byli też z różnych miast, więc to nie było takie środowisko jak szkoła. Dzisiaj jak przyjeżdżam do Wrocławia, to się spotykam z koleżankami i kolegami ze szkoły. Przypadkowo 2 z nich było również ze mną na studiach, ale ta szkoła, w której byliśmy 11 lat razem, i znaliśmy rodziców, bo się odwiedzaliśmy. Było inny związek niż to, co pozostało po studiach. Jedna koleżanka jest z Szwecji, to byliśmy na studiach i 2 ze szkoły, jak powiedziałam, były też na studiach, ale... Chciałem jeszcze zapytać, no Pani pochodzi z wojskowego domu, Pani zaczęła o tym mówić, czyli o wojnie 6-dniowej. Jakie były u Pani w domu reakcje? Jak to wyglądało z perspektywy Pani rodziców? Czy Państwo rozmawiali z Pani osobistej? Oczywiście. Myśmy w ogóle byli rodziną, w której się rozmawiało. Także i rodzice opowiadali o przeżyciach przedwojennych, może mniej, ale o przeżyciach w Shoah opowiadali. Ja się pytałam, jak się poznali, to też wszystko opowiadali. Ojciec był typem w ogóle takiego działacza społecznego, harcerskiego, w ogóle harcerz. Ja bym powiedziała, jego cechą charakterystyczną był harcerz. W każdej sytuacji wiedział, jak się coś połamało, jak naprawić, jak się zepsuło, jak to zrobić i jak była sytuacja pełna napięcia, to wiedział, jak nas uspokoić. Tak sobie wyobrażam, że są mężczyźni jak ojciec.
bezpieczeństwo. Miał 3 kobiety pod sobą, znaczy nie pod sobą, przy sobie, żonę i 2 córki i on był ten gewer, mówi się po hebrajsku, ten mężczyzna w naszym domu. Ale mama była zamknięta bardziej w sobie i smutna i spała zawsze tylko dzięki tabletkom nasennym. I ją też pytałam, czemu inne mamy śpiewają dzieciom piosenki, a ty mi nigdy nie śpiewasz. Tata był ten od bajek i od krasnoludków i od czytania książek. No więc mama mi opowiadała też, że nie może śpiewać i zna tylko hebrajskie piosenki, polskich nie znała. Moja mama mieszkała w prawdziwym Sztetlu, gdzie 1/3 co najmniej mieszkańców było Żydów. Chodziła do hebrajskiej szkoły, do hebrajskiego gimnazjum. W domu mówiło się po hebrajsku i po żydowsku. Na ulicy mówiło się ze stróżem i na poczcie, moja mama mówi, i z policjantem mówiło się po polsku, a z chłopami, co przywozili mleko i mięso, to mówiło się po ukraińsku. Później przyszli Rosjanie w 1941 roku, to 4. języka się nauczyła, a później była okupacja niemiecka, to 5. Ale polski był jeden z tych języków. Oni się w szkole uczyli polskiego jako języka i historii Polski po polsku, a wszystkiego innego uczyła się po hebrajsku. Ojciec chodził do polskiej szkoły. A pytanie było o dyskusjach o wojny, tak. sześciodniowej. Więc jak wojna 6-dniowa wybuchła i to napięcie przed wybuchem wojny odczuwało się w domu, słuchaliśmy chyba już wtedy Radia Wolnej Europy. Ojciec był już ojciec jeszcze nie był zwolniony, tak to się słuchało pod Pierzyną chyba, takim tranzystorowym radiem w łóżku pod Pierzyną, żeby zagłuszać, słuchało się Radia Wolnej Europy. I całą wojnę śledziło się, przebieg tej wojny bardzo intensywnie. I oczywiście była euforia, jak Izrael wygrał. To się odczuwało w domu, ale ponieważ ja byłam na studiach, to myślę, że moi wszyscy koledzy, polscy koledzy, tak samo śledzili te wypadki i tak samo się cieszyli, że Izrael wygrywa przeciwko tej armii arabskich krajów, które były popierane przez Rosję. A byli wszyscy moi koledzy przeciwko rosyjscy. No tak, ale z formalnego punktu widzenia pani rodzice byli w wojsku Układu, że tak powiem, warszawskiego. No ale sercem byli, byli przy Izraelu. Nie, to nie był szok, że ich wyrzucili chyba z wojska. Może nie za to się powinno wyrzucać człowieka, w ogóle się nie powinno wyrzucać, że słucha radia zagranicznego i że ma jakieś sympatie, on przecież. Ale w jakiś sposób, bo to była degradacja, jak rozumiem, czy wyrzucenie w ogóle Przede wszystkim było pozbawienie, była, jak to się mówi, humiliation, upokorzenie. Upokorzenie, bo najpierw wymagano, żeby się publicznie opowiedzieć, po której stronie politycznej się stoi. I mój ojciec odmówił takiego wystąpienia, więc od razu był zwolniony chyba przez to. Ale mój ojciec to opisywał. Został wezwany, chyba długo trzymany w niepewności. Poproszono, żeby nie przychodził do pracy, ale płacono mu dalej pensję, coś tak było. I w końcu mu powiedziano, że zostaje zwolniony. Ja myślę, że ja byłam tak strasznie zajęta sobą, że nie bardzo śledziłam konkretne etapy tych przeżyć rodziców, ale to, co wiem, że został zwolniony po wakacjach chyba letnich, a ta wojna była w czerwcu, także po wakacjach został zwolniony. I jeszcze do końca roku chyba pensję dostawał. To z takich formalnych spraw. na przełomie 67-68 roku
Pani jest na którym? Na trzecim roku? Na 5. Już na 5. roku studiów. No W właśnie, jak, 69 nie, to na 4. na 4. Jak z Pani perspektywy wyglądał ten marzec studencki we Wrocławiu? No więc akurat się okazało, że w marcu, nie okazało się, śledziliśmy wszyscy wystąpienia Gomułki w radiu, potem przestaliśmy w telewizji, potem przestaliśmy włączać telewizor w ogóle w domu. I napięcie w Warszawie rosnące śledziliśmy również, a później zaczęły się wiece solidarnościowe na Politechnice we Wrocławiu. To jeszcze na tych początkowych wiecach brałam udział, a później miałam termin ustalony już rok wcześniej na Akademii Medycznej. Ja przechodziłam operację skrzywionej przegrody nosowej, więc byłam w szpitalu w ogóle. I dowiadywałam się tylko od odwiedzających mnie kolegów. To znaczy jak na Politechnice byli zamknięci wszyscy, i to nie byłam ze studentami, ale przychodzili do mnie koledzy i mówili, no może dobrze, że ci ten nos operują, to nie będzie widać, że jesteś Żydówką. Albo nie będą nas posądzać, że jesteś prowokantem, więc dobrze, że jesteś odseparowana. I nie wiedziałam wtedy, czy to miał być komplement, czy to było też takie upokarzające trochę. Wtedy się takie ambiwalencje zaczęły, że jednak jestem kimś innym, czy inaczej widziana. Bo dotychczas rosłam homogenicznie ze wszystkimi razem. A czy to było dla Pani zaskoczeniem? Jakby ten taki... Te uwagi takie. No tak, i no ten antysemicki, że nagle te wszystkie rzeczy stały się taką kampanią antysemicką. Czy To był szok, tak, to było szokujące, że to znowu jest dopuszczalne i że to jest możliwe i że to się głośno mówi, tak. To był szok. Chciałem jeszcze zapytać, ponieważ tutaj Pani przesłała wcześniej to wystąpienie z 12 marca we Wrocławiu. Teraz Pani była w marcu na obchodach właśnie wydarzeń, na obchodach rocznicy wydarzeń marca. Jakby Pani opowiedziała trochę o tym, jak to wyglądało i też jakie to ma znaczenie, czy dla Pani, że tak powiem, środowiska emigrantów marcowych, którzy, jak rozumiem, też zebrali się wtedy. Jak to wygląda z tej We wrocławskiej? Wrocławiu, jak to tak. było. Więc ja dostałam zaproszenie z TSKŻ-u, którego nigdy nie byłam też członkiem, bo nie byłam nigdy w żydowskich organizacjach powojennych w Polsce ze względu na ojca czy rodziców, ale przez mój doktorat już byłam we Wrocławiu troszkę znana i właściwie nie bardzo chciałam jechać, ale mnie proszono, że te prośby podbudowywano oświadczeniami, że młodzież polska nie ma pojęcia w ogóle o tym, czym był marzec i że nawet w gminie żydowskiej część ludzi uważa, że my nie mamy właściwie co tak rozpaczać, że wyjechaliśmy z tej Polski, bo właściwie mieliśmy prawo wyjechać na zachód i nam było fajnie, bo zarabialiśmy i byliśmy wolni, a właściwie ci, co pozostali w Polsce, Żydzi, że im się największa krzywda działa. Więc mnie proszono, żebym przyjechała i jednak opowiedziała trochę, że to nie było taka sielanka od początku i że w ogóle co to było i dla nas, co to przeżywaliśmy i ten wyjazd z Polski, więc się zgodziłam. Potem to było może parę miesięcy wcześniej niż ten marzec był, a krótko przed samym marcem w Polsce znowu doszło do tych antysemickich wypowiedzi publicznych i część moich kolegów, którzy mieli też przyjechać, zdecydowała się nie przyjeżdżać do Polski. Więc do Wrocławia przyjechało nas tylko 2 osoby.
Przyjechał i obydwoje byliśmy z Izraela. Kolega, który zaraz wyjechał do Izraela i ja, która była młodą Izraelką. Byliśmy we dwójkę. Spotkanie odbyło się w Muzeum Etnograficznym. We Wrocławiu od listopada chyba była otwarta w Muzeum Etnograficznym wystawa o Żydach Dolnego Śląska. O powstaniu tych sztetli dolnośląskich po wojnie. I na finisażu tej wystawy 12 marca odbyło się spotkanie właśnie z nami, z emigrantami marca. Zadawano nam najpierw oficjalne pytania, tak jak pan teraz pyta, a później publiczność też swoje uwagi wyrażała i zadawali nam pytania. I o co publiczność pytała? Publiczność wspominała tamten okres, że też pamiętają, to byli starsi ludzie, a młodzież właściwie mniej pytała, chociaż czekaliśmy na pytania młodzieży. Młodzież, ktoś nawet chyba przepraszał za to, co się dzieje teraz i dziękował, że przyjechaliśmy mimo wszystko. Bo taką tendencję odebrała. No zdecydowanie. My też dziękujemy, że Państwo przyjechali mimo wszystko, bo tutaj też była, znaczy w zasadzie tutaj na nasze obchody i na otwarcie naszej wystawy Było bardzo dużo. tak dużo ludzi Bardzo, było, ja wiem. a ja też dostawałem takie sygnały, że ktoś tam nie przyjedzie jednak, ktoś tam jednak nie przyjedzie, ale myślę, że ci, którzy przyjechali wcale, że tak powiem, nie żałują tego. Nie, to jest... Nasza grupa dobrze, przeżywa wszystko i co jest z Polską Tak. związane i co jest z stosunkami polsko-żydowskimi związane bardzo osobiście. Ja też byłam zapraszana, żeby tutaj przyjechać, ale właśnie zdecydowałam się, że jednak wyjechałam z Wrocławia i tam jestem winna jakieś wyjaśnienia bardziej. Miałam 2 wystąpienia, drugie wystąpienie, to pierwsze wystąpienie w Muzeum Etnograficznym było związane właśnie z zamknięciem tej wystawy i z regularnymi spotkaniami w Muzeum Etnograficznym i związane z marcem. A później było drugie wystąpienie, gdzie ja odczytałam ten tekst, który pan ma, to było w synagodze pod Bocianem. To tam w Muzeum Etnograficznym było tyle ludzi, że nawet się nie zmieściło, żeby wejść na salę. A w synagodze to już był poniedziałek, podobno poniedziałek nie jest dobry dzień na wystąpienia. Nie było tak, ale sala jest też dużo chyba większa, 300 na 300 parę osób. Nie była tak pełna, ale myśmy wtedy sami już mówili nasze teksty. Był odczytany tekst mojego ojca, była pokazana na ekranie. Taki tableau ja przygotowałam z mojego życia rodzinnego, mojej rodziny we Wrocławiu. No i później moje wystąpienie, a kolega ten drugi, co przyjechał z Izraela, opowiadał ze swojego życia. A czy odzyskała Pani polskie obywatelstwo? Ja nie odzyskałam, ale moja mama odzyskała i moja siostra odzyskała. Ja mam obywatelstwo niemieckie, więc teoretycznie w Europie chyba można mieć w Unii Europejskiej jedno obywatelstwo tylko europejskie, ale nie wiem, bo się tym nie interesowałam, ponieważ mamy europejskie obywatelstwo, więc się nie starałam. Moją siostrę dzieci poprosiły, chciały mieć europejskie obywatelstwo, to ona odzyskała. Czyli nie ma to dla Pani jakiegoś symbolicznego znaczenia? Nie interesowała się Pani tym tematem? Nie. Jak przyszła ta możliwość dostawania, zresztą widziałam mojej siostry, to nie było jakieś takie formalne zwracanie się, trzeba było znowu tysiące formularzy wypełnić i jeździć. No nie jeździć, to ja i tak jeździłam do Polski i to lubiłam i lubię nadal. Nie było może takiego symbolicznego znaczenia, nie miało, bo to wszystko wewnętrznie jest. Nie było potrzeby jakiejś.
Tak, tak, no bo dla osób mieszkających w Izraelu rzeczywiście to jest możliwość posiadania po prostu obywatelstwa Unii Europejskiej. Właśnie, To a ma ja praktyczne mam. znaczenie. A ja mam. Natomiast tak. Pani Amalio, bardzo dziękuję. Czy coś jeszcze chciałaby Pani dodać na zakończenie? Coś, co nie padło, a coś, co Pani zdaniem jest ważne i powinno się tutaj pojawić? Nie, bo rodzice obydwoje umarli w Izraelu oczywiście. Córce mówiłam, syn mieszka w Monachium, córka w San Francisco, ja w Hajfie w Izraelu. I całe życie szpagat robię międzynarodowy, żeby być trochę wszędzie. Przyjaciół mam w Szwecji najwięcej chyba. I taki mój los tułacza, ale czuję się w domu po raz pierwszy w życiu, mieszkając w Hajfie. Znaczy, jako dziecko oczywiście byłam w domu, ale od momentu wyjścia z mieszkania rodziców to pierwszy raz się czuję teraz w domu. I też mnie pytają, nawet Izraelczycy, jak ty mogłaś zamienić takie stabilne życie w takim dużym, bogatym kraju na taką szalupkę. Szalupka się mówi, nie jak się mówi po polsku, skorupka orzecha na oceanie. Tak. Jak ty mogłaś taki krok zrobić? Ja mówię, żyłam 40 lat w luksusowym hotelu, a teraz jestem w domu. No i tak jest. Tak się czuję.